Cześć, jestem Marek. W tym odcinku zabieram Cię na wiosenną edycję kempingu w samochodzie elektrycznym Nadmorskie Oko i jeszcze możliwość zaliczenia czarnego stawu. Śpimy w tym właśnie samochodzie. Tak więc zapraszam Was na szlak i ruszamy w drogę. Moi drodzy, lecimy z kolejnym odcinkiem, a mianowicie dzisiaj będzie część druga trekkingu w górach. Znowu jedziemy nad Morskie Oko, jak sami widzicie. Sprzęt już jest, ale słuchajcie, najpierw jedna ważna rzecz. Mianowicie nie chcę się już identyfikować z tą marką, dlatego mam coś takiego. Niektórzy będą Wam próbować powiedzieć, że to jest trochę siara, coś takiego mieć. Jestem uwiązany z tym samochodem jeszcze przez jakieś 1,5 roku. Jadę nim góry w sumie tylko dlatego, że mam tutaj tryb kempingowy. Gdyby Ford Mustang Mach-E, którego mam, bądź Kia Niro wspierały takie właśnie tryby kempingowe, byśmy pojechali innym samochodem. To co, moi drodzy, robimy wiosenną edycję trekkingu w górach. Ruszamy w traskę, a ja szybciutko już Wam objaśniam co i jak. Dzisiaj dojeżdżamy sobie nad Morskie Oko. Przystanki będą, słuchajcie, identyczne jak w poprzednim odcinku, czyli zatrzymujemy się w Krakowie na Superchargerze, drugi przystanek przy tym hotelu górskim, czyli zasady dosyć proste. Jedyne co nam się zmienia, to zmieniają nam się tak naprawdę warunki otoczenia. Teraz, słuchajcie, mamy 15 stopni, ale niech Was to nie zmyli, ponieważ w tym momencie nad Morskim Okiem jest mgła, jest brzydko, są podobno chyba 4 stopnie. No ważna porada, jeżeli planujecie jeździć w góry i macie taką odległość jak ja do pokonania, czyli tam, nie wiem, ponad 300 km, pół Polski do przejechania, patrzcie sobie komunikaty turystyczne na TPN-ie, czyli na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzisiaj jest 24 maja. Za nami już ponad 140 km przejechane. Nasze zużycie teraz jest na poziomie około 14 kWh na 100 km. Letnie opony i pogoda. Mam teraz ustawioną klimatyzację, włączoną oczywiście na 19,5 stopnia. Zostało nam jeszcze 47% baterii i zasięgu mamy jeszcze mniej więcej na 191 km. Wiadomo, trzeba to brać z przymrużeniem oka. Zużyte mamy 28 kWh, więc nieźle. Zużycie nasze średnie to było 13,4 kWh na 100 km. I teraz tak, ładujemy się, jak widzicie, do 100%. Cena to jest złoty 60 za kWh, jest to bardzo dobra cena. Do 100% pokazuje nam mniej więcej około 30 minut. Godziny 10 minut do 100%, czyli będziemy mieli jakąś godzinę 20:30, coś koło tego. 1 kWh kosztuje złoty 75 zł, czyli o 15 groszy drożej niż na Superchargerze Tesli. Mamy się naładował w kilkanaście minut, a tu widzicie, trwa to trochę dłużej, ale jest to najbliższa ładowarka, którą mam zaraz od samego miejsca destynacji. Zaraz przy miejscu tutaj, słuchajcie, w tym hotelu jest zejście, tutaj w ogóle chyba jest jakaś część w ogóle kempingowa od hotelu. Schodzicie sobie nad wodę, macie tutaj rzeczkę, która sobie pięknie płynie, tam jest w ogóle większy strumyk, który płynie tej rzeczki. $42 zł za taką solidną, gorącą, nagrzewającą porcję. Można się najeść i myślę, że te ceny nie są takie złe, naprawdę. Wow. No i moi drodzy, jesteśmy. Dojechaliśmy na parking. Samochodów dosyć sporo. Zaraz zobaczymy, czy maszyna mi otworzy. Tu powinno sczytać mi kamerą, powinno mi sczytać rejestrację. I jak widzicie, się otwiera, ponieważ jestem wpisany tu na parking. Widoczek jest tutaj po prostu niesamowity. Nawet czuć, że powietrze jest inne. I słuchajcie, ciekawostka. Godzina, zobaczcie, jest jaka? 20:46. Jeszcze jest jasno tutaj. Więc no wszystko fajnie. O, nawet tutaj są te maszyny. Tam w ogóle widzę, jakaś Tesla stoi. Elektrykiem ktoś sobie stanął dosłownie w wejściu. 5 stopni na dworzu, ale no czuć, że jest mróz. Łącznie przejechaliśmy 321 km, zużyliśmy 46,7 kWh i średnie zużycie to było 14,5 kWh na 100 km. Tylko dodam, że mamy teraz 93% baterii. To się przyda. Dobra, więc jak widzicie, najpierw rozstawiamy sobie to pierwsze. Tu sobie zostawiamy to zasłonkami. Opala. Mamy teraz jeszcze drugą parasolę, tutaj mam. Ona nam będzie trzymać jakby tamtą, nie? Tak jak widzicie, przód mam już zabezpieczony, jest ciemnia. Naprawdę robi to robotę. Pyk, pyk.
I teraz troszeczkę lepiej będziemy rozkładać się. Między innymi to będzie jedną z tych rzeczy. Teraz mam poduszek. A poduszek nauczyłem się na błędach. Mam kartridż tym razem zabrany, słuchajcie, tak więc będzie gotowanko. Jak już widzicie, ja buty na razie zdjąłem. Nie grzeję samochodu, bo słuchajcie, jest ciepło, jestem w bluzie, jest mi naprawdę komfortowo. Są to najzwyklejsze na świecie poduszeczki, które są używane na siedziska, słuchajcie, na zewnątrz. Nie jest to jakieś super grube, ale chodzi o to, że chcę tym wyłożyć sobie, to też doda mi trochę do izolacji i zabezpieczy mi śpiwór. It was at this moment he knew. He fucked up. O kurwa! Zapomniałem wziąć poduszek, ale jaja. Tych takich zwykłych poduszek zapomniałem wziąć. Róbcie zawsze listę przed wyjazdem i czekinujcie sobie ją, dobra? Pyk, pum czakalaka. I widzicie, prawie że jak klocki Lego. Fakt jest taki, że już na tym no niezbyt wygodnie, ale na tym się już da spać. Opala. I mam bardzo ciekawy sposób w ogóle pompowania tego materaca. Słuchajcie, problem jest taki, że tą pompkę, co ostatnio wziąłem niestety, była do dupy i ona nie do końca dopompowywuje. I to trochę było słabe. Użyjemy sobie magicznej pompeczki. To nie jest pompeczka, to jest w ogóle ten gadżet, który można kupić od Chińczyka. Odpalamy sobie urządzonko na maksa, celowujemy sobie tutaj i zobaczymy, jak szybko będzie się pompowało. Uwaga. Działa wręcz zajebiście. Najważniejsza rzecz, słowo dnia, nie uszkodzić materaca. Nie no, moi drodzy, co do tamtego to jak dzień do nocy. Tu jest naprawdę komfort. Astety! No słuchajcie, jak normalnie na jakimś kempingu. Houston, mamy problem. Tutaj spierdziela powietrze. Właśnie namierzyłem dziurę, a miałem brać taśmę i kurwa nie wziąłem tej taśmy. Z pozytywów mogę powiedzieć tyle, że w aucie dalej nie jest włączone ogrzewanie, a jest ciepło. Nie wszystko stracone, ponieważ z ratunkiem przychodzi apteczka. To jest z kocem. A teraz bez koca? Nie słychać, ja tego nie słyszę. Z kocem? Dzięki temu słychać. To nie wiem, czy to coś da, bo to wygląda jak taka oddychająca taśma. No widzicie, słuchajcie, na kemping to trzeba być bardzo dobrze przygotowanym, jak sami widzicie. Zaczerpnąłem pomysł Outdoor Boys, a mianowicie są to ogrzewacze do rąk, troszeczkę inne niż tam w Stanach można dorwać, ale będę tego używać do spania. Kosztowało chyba 5 zł za dwupak, mamy tutaj 2 sztuki i takie coś zamierzam wrzucić sobie do śpiwora. Jak widzicie, udało mi się poduszeczkę zrobić. Tutaj z czegoś, co miało być izolacją, mam pod poduszkę, a jako główną poduszkę są moje dresy, spodnie, które dzisiaj miałem na sobie. Całkiem wygodne, trochę twarde, ale lepsze niż nic, tak więc bojowe warunki, bojowa nauka. Na zewnątrz mamy, słuchajcie, teraz 2 stopnie. W samochodzie ustawiona temperatura na 18. Trochę lepiej się wyćwiczyłem, bo mam na sobie termobieliznę, tak więc na pewno będzie dzięki mi temu cieplej. Skarpetki też w miarę ciepłe do spania, te ocieplacze mam do spania, więc one też powinny mi tutaj trzymać ciepło. Na głowę zobaczymy, jest na razie tak komfortowo w głowę. Jak zmarznę, wyżej sobie czapkę założę, chociaż w czapce przez chwilę siedziałem, było za ciepło. Tak więc warunki w samochodzie są fajne. Na zewnątrz, słuchajcie, mamy, tak jak mówię, 2 stopnie. Jest godzina 1:46. Tym akcentem powiem tylko tyle. Idę spać. Dobranoc. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Dzień dobry. Mamy coś koło 7 rano. Dzielnie materac trzyma. Powietrze jest super. Słoneczko piękne świeci. Nie wiem, nie widzę chyba żadnych chmur, słuchajcie, na niebie. Albo oszalałem.
Zimno na dworzu, słuchajcie. W środku kabiny mam ustawioną na 17,5, ale na przykład słoneczko tutaj daje mi w nogi i jest gorąco. Auto ma 82%. Witam w moim zakątku kuchennym. Propane. Dobra, palniczek już działa. W aucie, słuchajcie, uchyliłem wszystkie okna. Woda zaczyna się ładnie tutaj gotować, więc widzę, sprzęt się spisuje. Pierwszy raz w ogóle robię coś takiego. Wymieszamy sobie tą owsianeczkę, mam jeszcze z tyłu samochody banany. Już słuchajcie, jest godzina 7:33, ja już jestem tak naprawdę ubrany na wypad. Słoneczko jest zajebiste, jest praktycznie biorąc bezchmurnie. I mamy tutaj towar, czyli maczę. Zrobimy sobie taką porcję, że tak powiem, z prawdziwego zdarzenia. Opala. Teraz wrzucamy to do dzędzla. Tą maczę sobie tutaj musimy wycisnąć przez sitko, żeby pozbyć się tych takich grudek. Będziemy musieli to potem spienić, wiecie? Ogólnie proces maczy trochę inaczej się robi, w tym sposobie takim tym ceremonialnym, klasycznym, japońskim. Ale jest to, słuchajcie, mój polski sposób na szybko, gdzie mogę sobie zrobić taką ciekawą wersję herbaty. To już jest przeciśnięte i ja to od razu chowam. To wygląda tak w środku teraz. O! Pięknie sproszkowane i musimy tutaj wyceregielić jakieś 100 ml napoju. Dobra. Musimy, słuchajcie, to sobie spienić. Bierzemy sobie pierdolniczek. I pienimy maczę. Już jest spienione, wygląda to tak mniej więcej. I dopełniamy to sobie napojem owsianym. Lepiej jak jest zgrzany i go zrobić też na piankę, wtedy macie takie matcha latte. Wiem, brzmi strasznie, ale jest dobre. Dajemy sobie chłodny napój. Dobra, moi drodzy. Witaminki już mam gotowe. Jest to jakaś tam multivitamina. Bez konkretów. I słuchajcie, pałaszujemy śniadanko. Smacznego dla każdego, kto coś tam sobie teraz je. Ciepły posiłek z rana w górach. Moi drodzy, to jest luksus. Ja żyję po prostu. Zobaczcie, jak jest pięknie. Patrzcie, jak słoneczko świeci. Jest dach brudny oczywiście, ale widzicie, że nie widać żadnych chmurek. Moi drodzy, i zawsze pamiętamy, że jak wychodzimy nawet w zimę czy w lato, kremiki do twarzy, jest to SPV 50. Moi drodzy, możecie się śmiać lub nie, ale rozciąganie to jest podstawa, tak więc rozciągamy się szybciutko. Słuchajcie, ja w ogóle zapomniałem wam opowiedzieć o sprzęcie, który mam stąd zabrany, a mianowicie Garminie. Ma te wszystkie parametry plus GPS i będziemy go testować. Tak wam, słuchaj, powiem, że to zdaje egzamin. Uczę się cały czas chodzić na 2 kijkach. Tutaj w górach, jak widzicie, mamy normalną zimę. No i słuchajcie, ponownie, już drugi raz z rzędu mogę powiedzieć tyle, że udało się, jesteśmy nad Morskim Okiem. Widoczek jest zajebisty. Robimy chwilkę przerwy, trochę przebitek się porobi i myślę, że polecimy sobie nad
Czarny Staw, czyli dokładnie tam, gdzie ostatnio. Moi drodzy, a dzisiaj szef kuchni poleca, będzie tak, musik proteinowy, papka, do papki będzie batonik z orzechami. Pogoda jest zajebista, jest gorąco, bardzo przyjemnie. Klimacik sobie tutaj na skalce znalazłem, trochę siedzę sam, bo troszeczkę wszedłem w boczek, ale też jakby tak jestem w miejscu, gdzie też są ludzie, tak, więc nie stoczyłem jakby z trasy. Jestem na szlaku i poznaję się dosyć ciekawych ludzi, a mianowicie ¿Cómo estás, my friend? Muy bien, muy bonito. Polonia, todo muy lindo, su gente muy servicial, ¿Qué vivo, señor? personas bellas. Yo vivo a 1 hora de Cracovia, me estoy quedando en un hostal, en una finca. No recuerdo el nombre de la ciudad. Yo soy zipaquireño, la tierra de Gambernal, Sí. representando Colombia. Colombia. Polonia, Colombia International. Yo hablo un poco español. First thing first, tranquilo y suavemente. Ok, buenas tardes. Bye. Miałem okazję poznać latynosa z Kolumbii pochodzącego. Coś tam nawet pogadaliśmy po hiszpańsku, bo cały czas coś tam ćwiczę hiszpański. No i widać, że był trochę mniej przygotowany, więc go nawet nie pytałem, czy byłby chętny tutaj iść. Tutaj, jak już widzicie, jestem sam. Jest pustka totalna. Tutaj już, słuchajcie, normalnie śnieg pod nogami. Tak więc nie wiem, czy zaraz nie będę kolców zakładać, bo wywalić się i tak spaść sobie na przykład tam, albo na plecy się wywalić, to niezbyt ciekawie. Ta część tutaj, to wszystko było pokryte śniegiem, taką pokrywą śnieżną. Nawet nie wiedziałem, że tu jest miejsce, żeby chillować, ale jak na przykład te kaczuszki sobie tutaj chillują, się grzeją na słońcu. Tam znajduje się, słuchajcie, schronisko. Tu całą drogę przeszliśmy i idziemy teraz tutaj. Tam, gdzie można nawet zobaczyć trochę tych ludzi i idziemy tam. No i moi drodzy, udało się. Jesteśmy ponownie, tutaj mamy Morskie Oko za nami, a teraz za nami znajduje się Czarny Staw. W podobnym stanie jak ostatnio, chyba woda nie jest zamarznięta, zaraz sobie pójdziemy zobaczyć. Cieplejsza pogoda wcale nie oznacza, że jest bezpieczniej, ponieważ jesteśmy świadkami topniejącego lodu, który tworzy lawinę. I normalnie tutaj to widać i nawet tutaj na szlaku, po tej stronie, ludzie zostali przykryci taką lawiną. Tu możecie zobaczyć, nagrywam telefonem, bo mam lepszy zoom. Leci lawina. Tam, słuchajcie, na dole w ogóle są ludzie. Widzicie ich tutaj. Opala. A tu normalnie się sypie z tego. I to całe góry, słuchajcie, tutaj. Tu jeszcze ludzie gdzieś schodzą. Widzicie, tu są ludzie. A nad nimi normalnie lawiny się sypią. I to, słuchajcie, nie jest tylko tak, że te lawiny spadają tam, gdzie jest bezpiecznie, wszystko fajnie widać, tylko na przykład tutaj potrafią spadać. Możecie nawet, usłyszycie w tle, coś tam ponagrywam. Z telefonu wam przebitki pokażę. Teraz tutaj na przykład, zobaczcie, tutaj na przykład teraz leje się. No wygląda to naprawdę epicko, mam nadzieję, że to widzicie w tle. Fakt, że robi się cieplej, nie oznacza, że wcale jest bezpieczniej. Trzeba patrzeć po pierwsze komunikaty, a było w komunikacie, że jest pierwsze zagrożenie, przez to, że jest topniejący lód, więc wiadomo, że już jest niebezpiecznie. A po drugie, tak jak widzicie, tam gdzieś samemu w ogóle nie ma opcji, żeby wchodzić we dwójkę. Zawsze musi być ktoś do asekurowania się, takie podstawy. A jak ktoś po prostu nie ma doświadczenia, nie jest pewien takich rzeczy, to po prostu nie iść, bo jak was przykryje taka fala śniegu, nie wiem, co byście zrobili. Ja sam bym nie wiem, co bym zrobił. Ciekawą rzecz możecie zauważyć, że tutaj jest w ogóle tafla zamarzniętej wody i ona się jakby trochę tak łączy z tą częścią, gdzie jest wszystko płynne. Robi to naprawdę niesamowite wrażenie. Lawina na żywo. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Sypie się cały czas, spada teraz na dół. Ciekawe, czy pociągnie, patrz. Boom! Lala. A tam są ludzie na dole. Ja pierdzielę. Takie rzeczy, tym bardziej, że dzisiaj było to ostrzeżenie o lawinach i te lawiny cały czas się działy, jak sami widzieliście. No, trzeba naprawdę na siebie uważać, żeby sobie krzywdy nie zrobić, nie zginąć.
Albo no, na marne też GoPro nie wzywać, jak się robi głupoty, nie? Może i będzie pełno przebitek, ale zobaczcie, jak tu jest cholera pięknie. I takie widoki mamy, słuchajcie, w Polsce. Niesamowite. Słuchajcie, GoPro jest drugi raz. Teraz tutaj dziś jest na szczycie góry, a najpierw był nad Czarnym Stawem. Widzę, że tam nie wiem, czy kogoś na samej górze nie ratują. No, chłopakom chyba sezon się zaczął. On, słuchajcie, chyba wylądować to nie wylądował, ale bardzo nisko zszedł z tej góry. Wywiady, tutaj w ogóle jakieś relacje jak za newsów można prowadzić. Czuć od razu różnicę, jak się zeszło stamtąd, jest tu o wiele cieplej. Pomijając tego, że dalej słoneczko ładnie świeci. Banquest. Banquest jest tam. Tam. Trochę czuję się, taki trekking dla mnie, trochę czuję się jak w Death Stranding. Niedługo druga część, więc super się jaram. Bardzo chętnie sobie ogram może na zimę. Jak na przykład tu teraz patrzę, to mi się ta karczma trochę skojarzyła Wiedźminem. Podobne mniej więcej widoczki mamy w trójce. Klimat też jest zajebisty. No i co, moi drodzy, to jest ten moment, gdzie żaden znajomy, kto nie mógł pójść, to nie mógł, ale ten, kto nie chciał pójść, no to patrzcie, co tracicie, moi drodzy. Piękna pogoda. Wcale nie trzeba na to jakichś milionów wydawać, bo można pojechać sobie budżetowo, tak jak ja to robię. I naprawdę można fajnie spędzić czas. Te widoki tutaj są no, fenomenalne. Wegański bigos. Kombucha. Smacznego. Cieplutkie. Słuchajcie, jestem już po obiadku, nie chciałem tam zbytnio gadać, żeby ludziom nie przeszkadzać. Widzicie, w remoncie jest tutaj wszystko. Myślę, że ruszę sobie w kolejną część szlaku i ruszymy sobie teraz w tą stronę. Będziemy obchodzić Morskie Oko drugiej strony, bo tam jeszcze nie byłem. I słuchajcie, ojejku, jak jest pięknie. God damn it. Mamy teraz godzinę 17:18, tak więc tam jeszcze z 2 godziny drogi do samochodu. Jestem już zmęczony, powiem wam. Spacerkowanie jest fajne. No i jeszcze z tym Garminem jest tak, że ja wiem, wy pewno możecie wiedzieć takie rzeczy, ja nie wiem, ktoś nie wie, to mu też opowiem. Dla mnie to jest ciekawostka. Znowu przerwało. Jest tak, że jak zatrzyma się trening, tak, czyli na przykład wędrówkę, bo robiłem sobie przerwę, to po jakimś czasie robi się coś takiego jak autowyłączenie, bo teraz to przypatrzyłem. I albo można to jakby zatrzymać, czy możesz zapisać i on automatycznie zapisuje tą trasę, więc to jest trochę lipa. Nie wiem, może w ustawieniach da się to zmienić, ale nie powinno tak być, bo w Apple Watchu dla porównania po prostu robiłem sobie zatrzymaj trasę, zatrzymywało, jakbym muzykę zatrzymał, puszczam, leci trening dalej i mam potem fajne podsumowanie. A tu jak wrócę, to będę musiał jeszcze dodatkowo sobie posprawdzać te wszystkie kilometry. Godzina 17:51. Stały mi tylko 2 kreski baterii, słuchajcie, na Garminie, więc widzę tutaj odpalanie tych podróży z GPS-em zżera dużo po prostu baterii, więc myślę, że po prostu trzeba wyłączyć tego GPS-a na jakieś dłuższe trasy i by wytrzymało, no nie? A ty już subskrybujesz kanał? Jak nie, to zrób! I słuchajcie, jesteśmy świadkami zachodzącego słońca powolutku. Już tutaj robi się ciemno. Słońce już zaszło za dolinami, za górami.
Udało się, słuchajcie. Jestem z powrotem w samochodzie. Część trekkingowa zrobiona, teraz część jeszcze kempingowa, a jutro, słuchajcie, jedziemy na termy, wygrzać dupsko i do domciu. Wracam do samochodu i wielkim plusem jest to, że nie musiałem w ogóle grzać, ze względu na to, że teraz wszedłem i w kabinie jest naprawdę ciepło. Na zewnątrz, słuchajcie, mamy 8 stopni, więc naprawdę spoko jest ta temperaturka. I mamy teraz 77% baterii. Chciałbym zrobić podsumowanie i tak, już jestem w piżamce, jest godzina 22:35. Nie czuję ramion, są totalnie wymęczone. Jest ok, żyję, zjadłem sobie jakąś kolację. Tak jak zacząłem o tej 8 rano, tak skończyłem o 21 i końcówka już była naprawdę kiepska. Czuję całą górę, słuchajcie, od kików i bardzo dobrze, bo kiki ogólnie pomagają w tym, że one odciążają nogi, nie? Kolana, stawy i to jest o tyle dobre, że troszeczkę mniej się dzięki temu męczę, więc myślę, że gdybym nie miał kików, to bym nie był w stanie tyle przejść. Więc one naprawdę dają radę. Słuchajcie, swoje kupiłem za 4 dychy. 25 km. 25 km to jest jedna rzecz, to jest jeszcze elewacja, jaka przy tym wszystkim była, nie? Da się to zrobić, jest to wszystko wykonalne. Zachęcam Was bardzo serdecznie w ogóle do trekkingu i sprawdzenia naszych polskich gór. Nie bierzcie koni, nie bierzcie busa elektrycznego, chociaż ciekawe doznanie. Ciekawe było też nagrać, zobaczyć ten bus. No jest zmęczenie. Czuję, widzę nawet, słuchajcie, w kamerze tutaj to zmęczenie. To światło też troszeczkę za mocne jest, ale no czuję taki zgon trochę. I co, moi drodzy, słuchajcie, druga nocka, ja teraz będę już z Wami kończyć na tą nockę. Dobranoc i widzimy się jutro się widzimy się jutro się widzimy, moi drodzy, widzimy się jutro, więc widzicie, taki trekking daje Wam nawet po takim dowalonym dniu energię i samemu to trochę można nawet oszaleć, ale do przeżycia. Tak więc, dobranoc. Dzień dobry. Ciężki dzisiaj poranek. O, nieźle, 7:21. 9 stopni na dworzu, słoneczko pięknie praży. Widzicie to na mojej twarzy, że po prostu to słońce pali mnie w twarz. Czuję, jak auto automatycznie się nagrzewa przez to, że właśnie słońce daje. Ja to mógłbym tutaj przespać cały dzień w tym łóżku teraz. Drugi dzień kempingowy, tak? Teraz włączyłem ogrzewanie, jest gorąco w samochodzie, zaraz szyby muszę otworzyć. Ja wam powiem tylko tyle. 66% baterii. Ups, proszę bardzo. 66%. Tak, to jest duży plus tego samochodu. Niestety. Dobra.
Auć. Wyobraźcie sobie, że jak tutaj spałem, to podczas nocki przez tą szybę było widać gwiazdy normalnie, więc piękny widok. O, zobaczcie. Pasają się owieczki, trawę koszą. A tu jest stok normalnie. Moi drodzy, powiem wam tak. Po długim hikingu, ciężkiej pracy, czyli relaksie, należy się kolejny relaks, czyli termy z pięknym widokiem na góry. Wow. Bileciki po 70 zł. Klapki musiałem tylko dokupić, bo zapomniałem zabrać. Ale nie był to jakiś większy problem. I no, możliwość kąpania się w gorącej wodzie. W sumie taka temperatura, bym powiedział, jak w wannie. Spokój, cisza. Dobra, słuchajcie, auto już mam gotowe. Muszę zauważyć, że jest w miarę czyściutko tutaj. Tu tak samo, zobaczcie, elegancko jest. Tył zapakowany. Jedziemy, mamy na tą chwilę 60% baterii. Do przejechania mamy 93 km i już rozpoczyna się tutaj, widzicie, grzanie. Tak wygląda nasza traska. O, tu możecie sobie zobaczyć naszą traskę całą tutaj na Kraków. Tak to mniej więcej wygląda. Pogoda, widzę, zaczyna się trochę pogarszać, więc miałem farta. Boom. Już jestem w domu. Powiem tylko tyle, jestem wycieńczony. Ledwo co chodzę, słuchajcie, to dosłownie mam takie zakwasy. 43% baterii, zasięgu myślę, że 150 km powinniśmy tutaj zrobić na tym. I wejdziemy sobie teraz w podsumowanie naszej trasy. Mianowicie był to trip A, tak, to jest cała nasza podróż tutaj. Tutaj od ostatniego ładowania zużycie 14,5, więc całkiem spoko. A tutaj mamy, słuchajcie, jeszcze zużycie całej naszej trasy. I wygląda to tak, zrobiliśmy 645 km, sporo, 91 kWh zużyte, to jest całkiem dobry wynik, bym powiedział. I średnia 14,2 kWh na 100 km. Pierwsze ładowanie na Tesli było za 50 zł. Drugie ładowanie było na Tauronie przez Elocity, było to 30 zł i trzecie ładowanie znowu Tesla 61 zł. Cała ta trasa, czyli przejechanie tych 645 km wyniosło mnie 138 zł. W dwie strony 138 zł za 645 km. Myślę, że dobra cenka, nie? Jakby ktoś chciał się dowalić, że wyjechałem na 100%, za to musiałem zapłacić
No tu Cię mam, ponieważ ładowałem auto do 100% na fotowoltaice. Wyszło, że przejechanie 100 km w takiej porze wczesnowiosennej, bym powiedział, kosztowało mnie mniej więcej 21 zł 40 groszy za 100 km. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w ogóle, co myślicie, jak Wam podobała się podróż. Jeżeli macie jakieś protipy, porady, komentarze, śmiało walcie. Znajdziecie mnie też na Instagramie. Tam, słuchajcie, też można zadać mi jakieś pytanie, cokolwiek. Postaram się pomóc tyle, co mogę. Zabieram się za to wszystko i mówię Wam tak. Do zobaczenia w następnym.